Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Dzisiejszy film to kolejny odcinek z serii Czasowniki z prefiksami. Dzisiaj posłuchacie o czasowniku rzucać. Zanim jeszcze przejdziemy do samego czasownika, chciałbym Wam przypomnieć, że prefiksy generalnie w języku polskim mają różne znaczenie, więc często możemy je tłumaczyć, często one mają sens, ale bywają też takie sytuacje, gdzie tego prefiksu nie tłumaczymy. W sytuacjach, kiedy te prefiksy będą możliwe do przetłumaczenia, będę Wam mówił o znaczeniu danego prefiksu. Zaczynamy. I zaczynamy, można powiedzieć, od podstawowej formy tego czasownika, czyli rzucać albo rzucić w aspekcie dokonanym. I zobaczmy na dwa przykłady. On rzucił kamieniem w okno albo rzuć tę piłkę. I przechodzimy już do prefiksów. Pierwszym prefiksem jest prefiks wy. Tutaj mamy wrzucać albo aspekt dokonany wrzucić. Ten prefiks ma tutaj sens, możemy go przetłumaczyć, bo wy możemy tłumaczyć, kiedy wkładamy coś do czegoś, albo właśnie wrzucamy coś do czegoś, czy jest jakiś ruch z zewnątrz do wewnątrz. I zobaczmy na trzy przykłady. Wrzuciłem monetę do automatu. Nie wrzucaj jeszcze warzyw. Wrzuciła dokumenty do pudełka. Numer 2 to prefiks wy, czyli wyrzucać albo aspekt dokonany wyrzucić. Ten prefiks też możemy tłumaczyć i prefiks wy sugeruje nam, że mamy jakiś ruch z wewnątrz do wewnątrz, albo kiedy bierzemy coś z jakiegoś miejsca i wyciągamy na zewnątrz. Na przykład wyrzucamy śmieci. Zobaczmy na dwa przykłady. Czy możesz wyrzucić te papiery? Szef wyrzucił dzisiaj 2 osoby. Następny prefiks to prefiks pod. Podrzucać albo aspekt dokonany podrzucić. Tutaj używamy tego czasownika w różnych kontekstach. Tłumaczymy też na angielski w różny sposób. Na przykład, kiedy bierzemy jakiś przedmiot albo osobę i podrzucamy ją do góry, albo kiedy mamy samochód i podrzucamy jakąś osobę w jakieś miejsce. Na przykład podrzuciłem mojego przyjaciela do pracy, albo podrzuciłem moją babcię do sklepu. Zobaczmy na trzy przykłady. Podrzucę cię do domu. Dziadek podrzucał je do góry, na przykład dzieci. Możesz podrzucić mnie do domu? Numer 4 to prefiks do. I ten prefiks możemy przetłumaczyć. Do używamy, kiedy dodajemy coś. I zobaczmy na jeden przykład. Czy możesz dorzucić trochę drewna do kominka? Następny prefiks to prefiks prze. I tutaj możemy też tłumaczyć ten prefiks. Jednym ze znaczeń tego prefiksu jest zmiana miejsca jakiegoś przedmiotu. Na przykład przerzucamy dane na nowy komputer. Kolejne przykłady. Gang przerzucał ludzi przez granicę. Albo w pracy ciągle mnie przerzucają z projektu na projekt. Numer 6 to prefiks roz. I roz też możemy tutaj przetłumaczyć, bo znaczenie tego prefiksu to jest jakby zmiana położenia, kiedy mamy coś w centrum i rozchodzi się na wszystkie strony. Na przykład dziecko rozrzuciło zabawki po całym pokoju. Albo rozrzucił dokumenty po całym biurku. Numer 7. Prefiks za. Zarzucać albo zarzucić. I tego czasownika używamy w dwóch kontekstach. Kiedy mówimy o rybakach, którzy łowią ryby i zarzucają sieć, albo kiedy ktoś kogoś oskarża o coś. Na przykład ona zarzuciła mu kłamstwo.
albo rybak zarzuca sieć z tym pierwszym znaczeniem, z pierwszym kontekstem. Następny prefiks to prefiks od. Odrzucać albo odrzucić. On odrzuca wszystkie moje pomysły, czyli nie akceptuje moich pomysłów, odrzuca je. Kandydat został odrzucony. Kandydat złożył aplikację, na przykład do pracy, ale został odrzucony. Odrzuciłem ich propozycję. Nie zaakceptowałem ich propozycji. Numer 9 to prefiks po. Porzucać albo porzucić. Tutaj mamy trochę smutne przykłady, kiedy zostawiamy coś. Na przykład on porzucił rodzinę, albo musiałam porzucić swoje marzenia. On porzucił swoje dawne życie. Tutaj to może być też pozytywne, bo może to jego dotychczasowe życie nie było najlepsze i teraz zaczął nowe życie, ale te dwa pierwsze przykłady były dosyć smutne. Numer 10 to prefiks z. Zrzucać albo zrzucić. I ten prefiks możemy przetłumaczyć, bo jednym ze znaczeń tego prefiksu jest ruch z góry na dół, albo kiedy zdejmujemy coś z góry na dół. Na przykład zdejmujemy książkę z półki, wysoko z półki. I dwa przykłady. Samolot zrzucił ładunek, czyli samolot leciał i zrzucił ładunek na ziemię. Albo po wakacjach szybko zrzuciłem dodatkowe kilogramy, czyli te kilogramy spadły, nasza waga spadła. I numer 11 to prefiks na. Narzucać albo narzucić. Rząd narzuca nowe zasady. Oni zawsze narzucają innym swoje zdanie. Jak widzicie, tych prefiksów jest bardzo dużo w języku polskim i one odgrywają ważną rolę. Jak mogliście też zauważyć, w wielu przypadkach możemy tłumaczyć te prefiksy, więc kiedy znacie znaczenie tych prefiksów, często możecie bez problemu przetłumaczyć, zrozumieć jakiś czasownik albo używać tych czasowników, kiedy to wy mówicie. I na koniec, jak mogliście się przyzwyczaić, mam dla was jedno ćwiczenie, żebyście mogli sprawdzić, czy rozumiecie dobrze znaczenie tych czasowników. I tutaj waszym zadaniem jest wybranie odpowiedniego czasownika, ale też odmiana go w czasie przeszłym, czasami w czasie teraźniejszym. Ale najważniejsze jest wybór odpowiedniego czasownika. Możecie zastopować film, zastanowić się, a ja przechodzę do slajdu z odpowiedziami. Numer 1. Listonosz wrzucił list do skrzynki, czyli wziął list i mamy ruch do wewnątrz. Wkładamy coś do wewnątrz. Ona wyrzuciła stary telefon do śmieci. Numer 2. Czyli bierzemy coś z naszego domu i wyrzucamy, czyli ruch z wewnątrz do zewnątrz. On często narzuca innym swoje zdanie. Dlaczego rozrzuciłeś pieniądze po całym stole? Rozrzucić mamy ruch jakby z jednego miejsca, z centrum na wszystkie strony. Na przykład kiedy rozrzucamy pieniądze, kiedy dziecko rozrzuca zabawki, kiedy ktoś rozrzuca jakieś dokumenty. Oni zarzucają mu kradzież pieniędzy, czyli oni oskarżają go, że ukradł pieniądze. Czy możesz podrzucić mnie do sklepu? Czyli pytam, czy ktoś może wziąć samochód i czy może pojechać ze mną, zostawić mnie w sklepie, żebym mógł zrobić zakupy. Numer 7. On porzucił rodzinę i wyjechał za granicę. Czyli on zostawił swoją rodzinę i wyjechał.
Ta firma odrzuciła moją aplikację. Czyli wysłałem moje CV do jakiejś firmy. Chciałem zacząć nową pracę, ale ta firma nie zaakceptowała, odrzuciła moją aplikację. Możesz dorzucić trochę drewna do kominka, czyli czy możesz dołożyć trochę drewna do kominka. I numer 10, zrzuciłem już 10 kilo, czyli schudłem 10 kilo, ważyłem 90, a teraz ważę 80. I to już jest koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i był dla Was bardzo pomocny, że wzbogaci Wasze słownictwo, że przypomnieliście sobie też niektóre ze znaczeń prefiksów. Bardzo proszę na koniec o zostawianie łapek w górę, subskrypcji i zapraszam do wspólnej praktyki w komentarzach. Piszcie swoje zdania z tymi czasownikami. I jeszcze jedna sprawa. Chciałbym Wam życzyć wesołych świąt wielkanocnych. Do zobaczenia już w kolejną niedzielę. Cześć!